Pozdro z KRLD. W dzisiejszym odcinku prosto z Korei Północnej odwiedzimy okolice miasta Nampo. Jadąc do Korei upewnijcie się, że w waszym programie jest coś więcej niż Pjongjanг i DMZ. Tylko w ten sposób zobaczycie chociaż urywek prawdziwego życia na prowincji w tym kraju. Nampo to portowe miasto oddalone o około godziny od Pjongjangu. Dzisiaj odwiedzimy fabrykę wody gazowanej Kangso oraz państwowe gospodarstwo rolne, gdzie zobaczymy plony na wsi. Pozdro z KRLD. Przedostatni dzień Pinta Hop Tour w Korei Północnej. Jesteśmy teraz w drodze do Nampo, miasto portowe, które znajduje się 40 km od Pjongjangu na zachód. I najpierw zwiedzimy fabrykę wody gazowanej, która tutaj się znajduje pod Pjongjangiem. I zobaczcie, jakie tutaj mają odlotowe niedźwiadki. Jeszcze się rzucili. Zobaczcie, jak piją wodę. Super to wygląda. Jest engineer od tego fabryki. Okay? To zobaczymy na inside. Fartuchy nam założą. Nie oddychać. To jakieś dysza jest, tak? Że oni produkuje takie butelka, tak? Butelka gazowane mineralną wodę i plastika butelka, tak? To jest lustro butelka i plastik butelka. Słowo. A to jest butelka Oj, nagle cała linia produkcyjna stanęła. Co się dzieje? A, wyszło. To są tablice pamiętające wizyty przywódców. Prezydent Kim Diana Kim Jong-ila i marszałka Kim Jong-il. O, mamy tutaj próbki z fabryki. specjalne można spróbować. Dziękujemy. Prosto z linii produkcyjnej? Tak, jeszcze prosto z linii. Dostaliśmy butelkę i teraz zwróćcie uwagę na tę butelkę. To jest butelka chińskiego browaru Xuehua. To są chińskie butelki, które oni tutaj wykorzystują do nalewania wody. Zdróweczko. Ale w smaku, słuchajcie, jest naprawdę dobra. Jest naprawdę dobra. Mało właśnie nasycona. Ale po ilość też jest konkretna. Dobra woda, tak. Orzeźwiająco. Na przykład w Japonii to w ogóle ciężko jest dostać wodę gazowaną, prawie nigdzie jej nie sprzedają. Co mnie bardzo smuci, bo ja lubię wodę gazowaną, nie? To jest spoko. Faktycznie nie jest jakoś mocno nasycona. Za dużo bąbelków też nie ma, ale jest w porządku. W sam raz na lato. Ludzi pracują tutaj. A to tu, na butelkę, tego, że 15 osób, tak? To jest automatyczne. A tam drugi piętro, czyli na inne. I transporty, kierowcy, no dużo, tak? To całego pracownika to jest około 130. To jest wystawa wszystkich produktów. Kanni. A to jest, tutaj jest pisane do tego Butelki 500 ml. Mniejsze butelki. mineralna woda to jest dobre na Są puszki też. I butelki plastikowe. Są też butelki plastikowe. I wielkie baniaki. Panowie sesję robią. Butelka Perriera, pytamy się dlaczego to jest. To jest sample, tak? Kiedy our Supreme Leader Kim Jong-un wizytował tu fabryce 2010, tak? To wtedy to jest Francji. To jest butelka od Francji. Widzieliście to? Tak? Tak. To w tym czasu to PDR to jest nazwisko gazowane woda. To wtedy było najpierwsze na
na sample, to oni compare. Wyszliśmy z fabryki, idziemy teraz do źródła wody, Hanfo. Znajduje się na głębokości 130 metrów to źródło. Ponownie niedźwiadek z butelką, a tutaj wchodzimy do tego pawilonu, który także został odwiedzony przez marsza Kim Il-suna. Takie tablice wam pokazują w Korei, że przywódca był w danym miejscu, jest podana data. A to jest to od 130 metrów. A Tam tutaj oni jest chodzą, wodą chodzą. źródło. A to jest wcześniej, tego jest oryginalna woda, chodziło, że tam budynku, tak? A no właśnie, później, blisko. tak, blisko od tego to do 2010 rok, tak? A od 2011 to wtedy earthquake, tak? Nie. Tak, Earthquake. earthquake było w Japonii, Nie. Fukushima, A. tak? Dlatego, że to woda ruszają i nie mogła szukać się od tego budynku. Dlatego, że 2 miesiące, około 2 miesiące całego scientist, research tego woda i szukał tego budynku. I od tego czasu Nowe źródło. nowe szukał tego woda, więc to woda ruszają się od tego budynku, tak? I zaczynają się od 2011, to chodziło tego w tym miejscu. Pozdro z KRLD, jesteśmy teraz pod PGR-em tutaj niedaleko Pjongjangu. Byłem już w kilku PGR-ach w KRLD, z innymi pod Wonsan. Zobaczymy, co tutaj nam pokaże. 우리 청사를 오신 것을 환영합니다. Bardzo serdecznie witamy się, przychodził tutaj. 청사리 혁명 사석관 강사 김윤입니다. A ona nazwisko jest Kim Hyun-hee. 그럼 언어 강의를 제가 해드리겠습니다. Ona będzie pokazywał w tym mieście. 청사리를 돌아보시기 앞서 먼저 수령님의 동상으로 가시겠습니다. I teraz pierwszy idziemy do pomnika, do naszego przewodnicy. 좋습니다. A tego pomnika budował się na 1997 roku. 수령님 곁에 뷰단을 안고 서 있는 조 여수는 농장 관리위원장을 형성하였습니다. A to jest kobieta, ta z Rizy, ta? Na lewą. Ta kobieta jest, to pracują w tym... PGR-ze. Tak, PGR. 그 위에 모자를 쓴 먹미는 용작업관장을 형성하였습니다. A to tam mężczyzna, ta? To pokazują się bohater, hero, ta? To on jest leader of the work team. Budownik pracy. 한 손에는 먹미물을 들고 딴 배인 수건을 목에 감춘 먹미는 오보이 수령님께서 썼다는 반가운 사실을 두고 일하던 삽을 그대로 진 채 달려온 넌물관리공화바위를 형성하였습니다. A to jest tam mężczyzna, tak? To on pokazuje, że kiedy słyszał, że prezydenta Kim Il-sung, naszego prezydenta Kim Il-sung wizytował tutaj i on biegał się, spotkać się, Przebieg, żeby tak? zobaczyć. Zobaczyć, tak. On jest patrzą na wozie, na field, Na pole. pole. Na terenie tego PGR-a mieszka 2,5 tysiąca osób, w tym 1000 rolników i 1500 dzieci i starców. Będąc na wycieczce w KRL będziecie mieli okazję zobaczyć kilka takich PGR-ów. No i jest to bardzo ciekawe właśnie, żeby odwiedzić farmę i troszeczkę spędzić czasu na prowincji. Na razie zwiedzamy tylko pomniki i portrety. Jeszcze nie widzieliśmy żadnej farmy. President visited here 3 times. 우리 청사리 농민들은 이 상점에서 자기들이 생활에 필요한 필수품들을 사가곤 합니다. Our farmers buy the things here, and then here you can see. No tak suszy się w Korei kukurydzę, z której później się robi makaron kukurydziany. Wizyta w lokalnym sklepie.
Największe zainteresowanie w sklepie wzbudził papier toaletowy. Excuse me. This is for providing our farmers. O, nie możemy kupić? Sorry. No szkoda. Układamy. Tak wygląda brykiet używany później w kuchni. Podwyższają kaloryczność po prostu. Tutaj jest przedszkole. Powiem wam, tam jest niesamowicie fajna atrakcja dla dzieciaczków. Zobaczcie, czołg. Ale tam czołg jest. A to nieprawdziwy żołnierz. To nieprawdziwe. Tam czołg. Czołg, widzisz? Czołg. Kindergarten. Czołg. Widzisz? Tam. Hello. Hanka mi nie pozwala tam podejść, ale zobaczcie, jaki super jest ten czołg i tych dwóch żołnierzy tutaj stojących na straży. Oni nawiązują do popularnej koreańskiej kreskówki dla dzieci z tymi łasicami chyba, tak? No. Ekstra, szkoda, że nie możemy podejść. Tam placki małe robiły, bo tak nie wszędzie zachodziłem. Tutaj są szklarnie. Co my tutaj mamy w środku? Kapucha. jednego papryka. Natomiast to można. I on powiedział, że on paprika collector. Kolekcjonuje All over the world. To ja też chciałem jeden papier. No właśnie. Nie było ci dane. Tomek próbuje państwowy szczypiorek. Jak? Bardzo dobry. Taki średnio ostry, szczerze bym powiedział. Pyszny, naturalny. Zapachniało mocno. No to jakiś jeszcze serek taki biały by się przydał do tego, nie? Mhm. Do cebulki? Kosy tutaj gdzieś widziałem, więc może ser też robią. Chciałem ponownie zwrócić uwagę na to, jak wykorzystuje się przestrzeń. Wszystko jest wykorzystane. Tutaj mamy paprykę, tam jest kapusta, w szklarniach też wszystko jest oczywiście obłożone. Tutaj na polu mamy szczypiorek, też kapuchę, czy sałatę, nie wiem już sam, za dużo tego jest. Więc każda możliwa przestrzeń jest wykorzystywana, nie marnuje się. A tutaj bakłażany, zobaczcie, jaki maleńki, uroczy. Którą? No tutaj masz taką długą. Próbujemy północno-koreańskie papryki. To jest taka do kimchi, czy nie? Kimchi. To chili. Daj kawałek. Jak? Ostry? Jest ostra. Dajcie kawałek. I mega ostry. No jest ostro, naprawdę. Ja też spróbuję. Ale nie, bez zasady. Ale jakiś taki delikatny kawałek wziąłem. Więcej zapraszam. Nie pali aż tak bardzo. Z tych nasionek. Tutaj mamy zieloną fasolę, to pewnie z niej robią te placki, które tak bardzo lubię. Z wyglądu trochę przypomina to japońskie edamame, taką zieloną fasolę. No coś podobnego naprawdę. Maśnika. Zobaczcie, jak wygląda plantacja ogórków. One wiszą, są tak podwieszone. Nie spadają przez to na ziemię. Widzicie? Góraski wiszą. Dobra, to ja biorę takiego państwowego ogórka prosto z plantacji. Tylko zerwać. Idziemy zapłacić. Tutaj macie takie liście. Kie. To jest, słuchajcie, sezam. I te liście używa się do zawijania mięsa na barbecue z kaczki na przykład. Jest to samo. Kupiłem jabłko i góreczkę. Spróbujmy tego państwowego ogórka z Pegiera. Chyba na twarzy, bo jeszcze nie był gotowy do zerwania. Stopa. Ale okej. Moja ocena tej farmy jako atrakcji turystycznej jest pozytywna. Ciekawie jest. Szkoda, że do domu nam się nie udało wejść, bo akurat go nie było. Ale tutaj to pokazują całkiem interesujące. No i można kupić ogórka i jabłko. Testujemy jabłko.
Jabłko jest takie jak lubię. Kwaśne. Trochę jak polskie jabłki. Może to są te PSL-owskie jabłka. Czyli słyszeliście kiedyś o tym, że w Korei Północnej są polskie jabłka? To jest to częściowo podobno prawda. Polityk PSL-u wysłał do KRLD jabłonki i może faktycznie tu rosną gdzieś.